lepsze niż Beethoven, tak to było? Opaska do spania Sleeping Aids. To jest od Xiaomi. Jest fajnie zrobione, podobno w ogóle te styki są kryte złotem. Co ta maska potrafi? Sprawdza fale mózgowe, jakie mamy. Co to znaczy? No właśnie. Nie wierzę w to. Jak ją założysz na głowę, to możesz odpalić tutaj taki w aplikacji program i on ci mierzy, jakie masz w tym momencie fale mózgowe. Potem pokażę opcję snu. Opcja snu wygląda tak. Że się wyłączyła aplikacja? Koniec. To nie działa zupełnie. Często wyskakują błędy po chińsku. I patrz, jak wejdziesz w opcję drzemki, która akurat u mnie drzemka się sprawdziła, bo zrobiłem sobie wczoraj drzemkę i obudziło mnie w dobrym momencie, bo jakby to budzi cię przed tą taką najgłębszą fazą snu. Różne to są takie odgłosy natury. Świerszcze. I co, cały czas ci to tak szumi? No. A nie chce ci się siku, jak idziesz spać? Ale w ogóle nie tłumaczysz nam, czy możesz pójść w tą dżemkę i pokazać nam, czy to działa? I co, z telefonu musisz słuchać tej muzyki? Tak. A ty to zasypiasz z tym? No. I jak będzie budziło ciebie? No zmieni się muzyka, po prostu będzie budzik, się odpali budzik w tym momencie. Dobra. 20 minut. No dobra, no to spróbuj sobie zasnąć, a my w tym czasie będziemy robić coś innego. Ja bym w życiu nie usnął. Nie usnąłbym w życiu po prostu przy czymś takim. A nie możemy na przykład wziąć go, wstawić z tą kanapą do innego pomieszczenia? No. Następna opinia jest taka, że to jest co najmniej dziwne. Nie wiem, w sensie... To już pal 6, bo to jest w miarę ten, ale te dwa przyciski tak... Czy ja mam małe ręce, to może też dlatego, ale... Mi się średnio podoba, ale to nie miło ma się podobać tylko Matiemu. Dlaczego łączy się tyle czasu? Ej, to potrzebny jest stół do męczenia się, moim zdaniem. To jest stół dla ludzi, którzy się męczą. Weź, nie możesz tak. Jezu. Działa, nie do wiarki. A tu nie działa. Coś nie działa, Mateusz? Wszystko git. Na pewno? Tak. Bo nie daliście mu podkładki pod myszkę. A to, że jeden jest MacBook, a drugi jest nie MacBook, to nie przeszkadza? Nie, wszystko jest super. O! A, nie. Nie wiem, dlaczego to nie działa. Nie skacz stamtąd. No nie skaczę, przecież nic nie robię, no. Ty, jak skoczysz, to ci się nic nie stanie, moim zdaniem. Kolego. Cześć. Ja sobie pospałem, wiesz? Miło mi. Patrz, jest, że 4:47, że zasnąłem. No rzeczywiście. Ale mnie nie obudziło. Ale dostałem 77 punktów za ten sen. 13 minut spałeś od momentu zaśnięcia. Mati, no... W pracy. Nie, to po prostu kiepsko działa Mac Windows i tyle. Nie, Mati. Dobra, jeszcze raz. Trochę taki informatyk, a trochę taki DJ, nie? Na weselichu, nie? I wszyscy razem. I kaczuchy. Mati, czy możesz opisać to, co robisz chociaż? Klikam. No dobra, zobaczcie. Myślę, że Mac z Windowsem się po prostu gryzie. Tutaj sobie operuję myszką, przewracam tu. Myszka mi wchodzi. No nie wchodzi ci. Przecież wchodziła jeszcze przed chwilą. Co jest? Nie, no nie działa to. Dobra. Co się stało? Chyba zrezygnował, nie wiem. Uuu, ciężki kaliber jakiś wjeżdża. Ale jestem k***wa kotem. Ja pier... 3 komputery działają za pomocą jednej myszki. Ogarniasz to? Tu. Poczekaj. Pyk, patrz, nawet szybciej mogę, to się powinno... dobra, o, kursor widać. Teraz przeskakuję tu. Poczekaj. O, jest tu. O, i tutaj niestety to nie jest Mac i tej mychy już... O, tu jest, widzicie? A teraz przechodzę do tego kompa. Bang! Kurwa. Działa. Czekaj, a może zrobić taką rzecz, że może na przykład przenieść ten plik na ten komputer? Oczywiście, że tak. Pyk. Kopiuj. No. Wchodzę tu. Plik. Wklej. Bang. Chwilę czekam, trochę to potrwa, bo to duży plik. Pyk. Mam na pulpicie. Bez dysku, bez pendrive'ów, bez niczego. No ale poczekaj, bo to strasznie długo będzie szło, 16 minut.
No dobra, bo to zależy wszystko od tego, jaki masz Wi-Fi. Ale nie mamy tutaj zupełnie najgorszego. No dobra, ile ten plik waży? No stary, 2 i 3 giga, no. 2 giga 16 minut? To trochę długo. Dobra, może to nie jest najlepszy przykład, ale weźcie pod uwagę to, że to nie tylko pliki możemy kopiować, ale możemy też kopiować tekst. Kopiuj, przechodzicie tu, klikacie sobie wklej, pyk. I tutaj przechodzicie na maczka, wklej. To nie jest nowość. Nowością jest ta myszka. Myszka jest skonstruowana tak, aby ograniczyć ucisk mięśni naszej ręki. Przy klasycznej myszce nadgarstek pracuje w taki oto sposób. Krążymy sobie, mamy dużo większe ruchy. Co ty robisz? No patrzcie, ten ucisk. Człowieku, widziałeś ile w jajku wycisnąłem? Nawet dwoma nie dam rady. A jeżeli chodzi o tą myszkę, to nadgarstek nam nie pracuje w taki oto sposób, tylko w taki sposób. Bardziej popychamy tą myszkę. Próbuj. Kiepsko. Fajnie. Nie. Kiepsko. Ta jest ciężka w ogóle. W porównaniu do tej. No bo to nie. Jest ciężka. No nie. Więc nie, na moją logikę to więcej siły jest potrzebnej, żeby ją ten. Ale Dobra. nie, bo żeby nie wyszło, że Zostaw się logikę nie zgadzam mniej. zawsze, musiałbym pokorzystać, ale śmieszne. Śmieszne, nie? 480 zł. A, najważniejsza opcja. Nie śmiej się, to jest naprawdę spoko myszka. Jest mega wygodna. Generalnie to jest 57 stopni i ręka jest pod takim kątem, jakbyś chciał komuś podać, wiesz, dłoń na mu jak przywitanie. nic. Druga sprawa, spoko bateria. Bateria starczy na 4 miesiące. To jest wbudowany akumulator. To spoko, 4 miesiące. Jeżeli ją będziesz ładował przez minutę, to będzie działała przez 3 godziny. To też jest spoko. No ile USB to kosztuje typu jeszcze C. raz? 480. 480 bierzemy, polecamy wszystkim, kupujcie. Very nice, very good. Możemy sprawdzić, czy ona jest precyzyjna. Dlaczego, Mati? Co? To jest, Nie no róbmy, oczywiście, no. to jest super gra do sprawdzania precyzyjności. Zobacz. O Jezus. Znasz tę grę? Ta. Tak? Znasz? Nie znam, pokaż. Nie no pokaż, bo może to jakaś inna. A dlaczego się nazywa Straszny Labirynt? Wreszcie deska elektryczna w tym programie to jest X-Way X1 Pro. Praktycznie taką samą deskę, tylko miała inny kolor kółek. Nagrywałem cały materiał o niej i on jest tutaj. I tutaj bateria ma wytrzymywać dłużej. Ta deska ma być też szybsza. Tutaj nie ma pasków, czyli silniki są w środku. I deski, które mają silniki w kółkach, generalnie przyspieszają wolniej, ale w tym przypadku ma być inaczej. Ale gdybyście nie wierzyli, to producent przewidział dostawkę Riot. Dostawka Riot zamieni to na napęd paskowy. That is this thing right here. No tylko jeszcze nie jest dostępne. Oprócz tego, że tutaj nie widać, że jest bateria, bo to wszystko jest schowane w środku, to jeszcze jest mega super ładowanie. I to jest magnetyczne. Ładuje się, ładuje i tak jak kiedyś w maczkach. Zarówno pilot, jak i sama deska może być modyfikowana. I aplikacja pozwala na tak wiele modyfikacji, o których Wam w ogóle nie będę opowiadał. Zmodyfikuję ją tak, żeby jeździła jak najszybciej, żeby startowała jak najszybciej, żeby mógł pokonać Boosted Board Stealth. I to jest właśnie ten napęd paskowy, o którym Wam mówiłem. Ta kosztuje 7000, ta kosztuje 4000. Nie! To jest twój max? Tak, to jest A, wygrałem, bo... Boosted zdecydowanie szybsza na starcie. Tak. Ale jednak prędkość maksymalna X-Waya no te parę kilometrów lepiej. Chyba że zmiana desek. O nie, ale zostałem. O nie, to jest mój max. Wygrałem. No to teraz wychodzi na to, że ty jesteś po prostu lżejszy. Na tej desce możecie jeździć mając 100-120 kg. Producent X-Waya twierdzi, że może na niej jeździć 200-kilogramowy facet. I co, skikać? No może od razu nie skacz? Powolutku, tak? No. No i właśnie jak jest... Na chillu? Okej. No patrz, nie pękła, czyli wszystko okej. No i teraz tylko do przodu, delikatnie. Czyli bez problemu. Daniel ma 180 kg i deska wytrzymuje. Jakie są Twoje pierwsze odczucia? Bardzo fajnie, tylko chybotliwe. Chybotliwa. Trzeba by ją trochę było skręcić. Myślę, że musisz... A, że tak będziesz trzeba. Dobra. No bo taki powiedziałbym, że odważny styl przyjąłeś.
bardzo fajnie, naprawdę. Tylko trzeba troszeczkę mieć panowania nad tym, ale jest elegancko. No teraz już pro. Już jest elegancko. Już jest przełamane. Ale czujesz, że ona się zaraz rozpadnie pod tobą? Nie, absolutnie. Jest bardzo porządna. Także jeżeli ważycie 180 kg, to bez problemu możecie X-Way MX-1 Pro jeździć. Jeżeli ważycie 200, jest duże prawdopodobieństwo, że również. Możesz ją założyć, to będzie super. Po co? Dlaczego? Zmierzymy ci, jaką masz aktywność mózgu. Tylko jak będzie wynosiła 0, to nie puszczamy tego. To jest denerwujące, a nie relaksujące. Muzyka jest straszna. Twój mózg prawie już umarł. Musisz liczyć, ile będzie tych perkusji. Ile naliczyłeś punktów? 32. No i tyle było. I tutaj jest jego uwaga, jest na poziomie 86 i to jest więcej niż 88% ludzi. Twój styl muzyczny jest 14% podobny do Mozarta. Tylko tyle? No tak tu Bo jest. jesteś z Polski, tylko Chopin. Czy mogę to już zdjąć? Ja tego nie rozumiem, po co to jest dalej. Bo to nie działa. Nie, no przestań, przecież przed chwilą zobaczyliśmy, że Mateusz jest mądry A ty zasnąłeś? i cię nie obudziło, także no też wiesz. Ale że Mati jest mądry, to wiedzieliśmy bez opaski. No tak, to prawda. Bam. Na Gearbeście 220 zł. Dobra, chrzanić to. Generalnie perkusji naliczyłem, było 32, mój mózg działa na wysokich obrotach, jestem lepszy niż Beethoven. Nie polecamy tego chyba. Dlaczego nie polecamy? To jest złote. Tutaj. Polecasz to? Nie, no co wy śmieje się, przecież to jest jakiś bubę za 217 zł. Nie widzę tego. Bo jesteś stary, wolę nowy. Ale skoro siedzisz tutaj tak długo, to mam dla ciebie świetną propozycję. Siku, będziesz mógł zostać na dłużej. Ten czołgodron jest podróbą. Właściwie nie wiadomo, czy to jest podróba. Polacy stworzyli takiego czołgodrona. My nie kupiliśmy tego polskiego, bo trzymamy się swoich zasad. Kupujemy podróby. Świetna zasada. Dlatego ja chodzę w Adidasach. Niestety jest pewien problem z podróbami, tak jak teraz. Nie zawsze chcą się włączyć. To nie jest pierwszy raz, kiedy go trzymam w dłoni. That's what she said. No dobra, i teraz... I dobra, i teraz Patrycja, mogę cię nauczyć latania. Ale teraz Patty będzie tym latała, to nie ma zabezpieczeń na śmigła, tak? Dobrze rozumiem? Tak, I nie ma... I my dobra. się kryjemy po prostu. No, ale nie wytłumaczyłeś mi niczego. No to jest, Widziałeś tylko, to jest że góra-dół. I teraz tak, to co mogę ci pokazać na samym początku, to, że ten dron, jak widzisz, ma funkcję czołgu. Ta funkcja czołgu nie jest najlepsza. Dawaj! Dawaj! Oj, Mocniej! koniec. Ale gówno. Gówno czołg, dron. Tym do góry, no. A jak mam wylądować, jakbym zechciała wylądować? Tym na dół. Poczekaj, stój. Było. Ja już nic nie robię! Uważaj, bo nie wiem co zrobić. A teraz sobie tak powolutku. Właśnie, bardzo dobrze, wyczuwasz to. Super! Do przodu tym. Dobra, kolejna próba. Którym do góry? Tym do góry. O nie, którym do góry? On faktycznie nie trzyma wysokości w ogóle. 299 zł kosztuje i on ma kamerę też. Gdzie ma kamerę? Jest, tylko się przesunęła względem obudowy. VGA rozdzielczość. 30 megapikseli kamera. Wi-Fi or Wi-Fi UFO. Pa. Wi-Fi UFO. Może zadzwonimy na infolinię. Ha, i co? Patrz. Co? Proszę. Ale to nie jest to. To jest to. To jest podłoga nasza? Tak. Co to działa? Jest to świetnie nagrywający dron, który nie najlepiej lata, ale jest bardzo wytrzymały. Lecą z drzewa, no tu kasztany były, Dobra, nie? okej. Teraz będzie piosenka o przyrodzie. Włosy masz jak kasztany. 66,29. 66,29, tyle nie warto wydać na tego kasztana. Och, nie złapałeś go, nie złap. Ale kasztan. Ale mam inny głośnik.
Fajnie? To jest flet, to jest trąbka, saksofon. No i teraz możecie to wszystko sobie w ogóle... Jak to jest dużo rzeczy, to... Co? Totalnie patrzcie, co tu się dzieje. Wszystko mogę sobie tu narysować. Mogę to zrobić jako motion, coś tam. Zajebiste. Ile to kosztuje? Jestem zachwycony. Prawie 500. A może nawet prawie. 500? Możecie sobie zrobić z tego mały kominek. Powiadomienia z Instagrama, ze Snapchata, z Facebooka, z Twittera. O, możemy mierzyć, jaki jest hałas. Na bieżąco, ile mamy decybeli. Możesz sobie czatować z kimś. I co, i to się wyświetlają wam wtedy komunikaty na tym telewizorze? Tak, możecie gadać między dwoma telewizorkami. To jest super. Halo, halo. Halo, halo. Wiem, że powiecie, że nie warto, ale moim zdaniem warto. Ja bym brał. Warto, za 500. 500? To jest zabawka na tydzień, no nie oszukujmy. 500 na tydzień. Jest tyle możliwości. Tak pobudza kreatywność młodych i starych ludzi i wszystkich. Także wyłączam. To jest HTC U12+. Ważne jest to, że te słuchawki po podłączeniu do tego smartfona mówią, a właściwie smartfon mówi do ciebie: teraz zeskanuję wnętrze twojego ucha, żebyś jeszcze lepiej słyszał muzykę. Rozpocznij teraz skanowanie. I teraz... Co słyszysz? Teraz już nic, ale przed chwilą szum. Teraz muzykę słyszę. Przełącz i usłysz różnicę. Chcesz sobie ten? Słyszysz muzykę? Ty, no coś z tymi uszami. Ona ma nie tak z uszami. Niekompatybilne. No tak mocniej, to trzeba wepchnąć tam. No co ty się... Boisz się wepchnąć po prostu? Teraz jest bez, No. a teraz jest z. Nie słyszę żadnej różnicy. Rozpocznij skanowanie. Już? Zeskanowało? Tak. Okej. I teraz masz bez, a teraz masz z. Generalnie różnica jest taka, że jest głośniej, są wywalone basy i wywalona góra, czyli jak zwykle to samo, co przy większości efektów takich. Ale nie czuję się, jakby to było jakoś specjalnie personalnie do mnie kierowane. Czyli nie działa. To by było na tyle, jeżeli chodzi o testy nieprofesjonalne, a profesjonalista siedzi i kręci mnie aparatem, więc musimy się teraz zamienić ten aparat na ten aparat. Chyba już, wiesz, chyba najgorsze już jest za tobą jakby. Nie no... O! To jest w ogóle ile to ma klatek? Nie wiem. HDR włączony. A full auto wszystko? Wszystko full auto. Jest. Może... bardzo złe. Ojej, co tam się dzieje? Wydaje się, że to jest mega najgorsza stabilizacja, jaką do tej pory widzieliśmy chyba. Jeżeli chodzi o te plecki, które są takie niby przeźroczyste. Tak, tylko znowu widzisz, że tak się palcują, że ciężko... No to co? No to ja mam wrażenie, nie wiem, No. czy ty to słyszysz? Ja słyszę tutaj plastik. Nie no, stary, to jest plastik, czy nie? I dla mnie to jest nadzieja. Że nie stłucze się? Tak. Jakieś obstawianko? Ja myślę, Obstawiam, że... że ekran pójdzie tym razem. Pójdzie ekran. No. Ja myślę, że ekran pójdzie. Nie pójdzie. Pójdzie. Pójdzie, bo jeszcze nie poszedł ani razu, więc tym razem będzie fajnie. 1 metr. Uwaga. Dawaj, pan ma.
O kuźwa. Co? Mówiłam, że tył będzie z... Ale jak pęk? Czyli to nie jest taki plastik. To jest gówno plastik. O kurde, to ja jestem ciekaw, co będzie z 4 metrów. Uwaga. Dziurę zrobił w betonie. O, mak, a teraz już jest taka dziura, że szok. Moim zdaniem to jest... Co? Ty możesz włożyć tam palec? Włóż? No dobra. 4 metry. Nie, to już nie ma co chyba z tych 4 metrów. Nie, no Jak nie ma co właśnie? Nie ma. Nie. No już się tak rozwalni. Ciągnij proszę. Jesteś z siebie zadowolony? Bardzo. Palma jak przyjdzie, to wszystko zepsuje. Ale on jest delikatny. Palma, no. No tak. O jest. 4. O, jak fajnie światłem tam z O boku daje. kurde. Czekaj. Tu jest bo- super. Ej, wreszcie się rozwalił jakiś smartfon, co? No, tak konkretnie się rozwalił. Wreszcie się okazuje, że to nie jest po prostu jakiś z dupy test, który my tutaj robimy. Ale się rozsypał tutaj. Tylko te smartfony, które dotychczas testowaliśmy, są mocne. Ten jest tragiczny. Ile on kosztuje? Zdecydowanie za dużo. Dobre jest to, że cały czas działa. I nawet ostrzy. Obiektywy? Nic. No wiadomo, są w tej ramce, to żaden nie strzeli. Ale generalnie jeszcze jakbyśmy go tak raz upuścili, to myślę, że... A możemy jeszcze raz? Nie. O kurde. Nie uważam. O. O, już No, już zepsułeś. Rozlał się ekran. Ale rozlał się, bo tak zrobiłeś. Tak to by się nie rozlał. No dobra, to ja leciutko nacisnąłem. No ale... A to już nie można. Sorry? To już nie można naciskać, jak się... Ale już nie ostrzy. No bo zepsułeś, no. Przypa, zdjęcia, pliki, wszystko. A, no pięknie. Fajny, wytrzymały, raz jest szczęśliwy. No i moim zdaniem, ja bym proponował gdzieś pozycję w tym miejscu. Po pierwsze, on jest bardzo niewytrzymały, bo błyskawicznie się rozwalił, a po drugie jest bardzo niefajny, bo w tej chwili, kiedy nagrywamy, cena chyba tego smartfona i tego jest podobna, Widzicie, że to jest miazga i nie daliście go na początek. ponieważ może się okazać, że jakiś smartfon się na przykład na pół rozwali, jak go z 4 metrów zrzucimy. A, pamiętaj jeszcze o stabilizacji obrazu, jak nagrywał. A takie dobre recenzje zbierał ten smartfon w sumie, nie? Że to jest najbardziej niedoceniony smartfon 2018 roku. To jest generacja 2019, a to jest 2018. Jeżeli on jest najbardziej niedocenionym smartfonem w 2018 roku, to najwyraźniej są ku temu powody. Nie, to bez sensu powiedziałem, nie? Dzięki ole, nie sprzedawajcie tego nikomu tak w ogóle, albo zróbcie jakąś super obniżkę. Dzięki za to, że dostarczyliście nam ten smartfon. Co się stało tak wszyscy... Trochę szkoda HTC, bo to kiedyś fajne telefony robili. No ale teraz robią Pixele, nie? No W tak. sumie i tak wszyscy pracują w Google, więc prawdopodobnie i tak mają wyższe pensje. W kolejnym odcinku obiecujemy... Nie, niczego nie obiecuję. Do zobaczenia. Siema. Dziękuję. Było gorzej. Za tydzień będzie gorzej. No nara. Hej. Stop.